Nie wiesz, w jaki sposób usunąć nieprawidłowo wykonaną stylizację? W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak wykonać to prawidłowo i co najważniejsze, bezpiecznie. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlarzy z centralnej Polski. Zapewne wielokrotnie dostałyście telefon od swojej klientki, która krzyczała: ratuj, ratuj, ktoś założył mi rzęsy, ale te rzęsy są za długie, za krótkie, za mało, za bardzo podkręcone lub źle wykonane. A może Twoja klientka chce sobie zrobić po prostu przerwę i wakacje od noszenia rzęs? Jak poradzić sobie z usunięciem takiej stylizacji? Czy wykonać to manualnie, czy za pomocą preparatu? Dzisiaj przedstawię Wam moje sposoby na ściąganie rzęs. Zostańcie ze mną. W dzisiejszym odcinku użyjemy szamponu, pędzelka, soli fizjologicznej, cream removera, płatków kosmetycznych, mikrobruszy, pensety do separacji, pensety do łapania. Metod usuwania stylizacji jest kilka. Czy usuniecie to przy pomocy preparatu płynnego, czy w kremie, bądź manualnie, tak naprawdę w dużej mierze zależy od tego, czy rzęs na oku u naszej klientki jest 10, 20, 50, czy też mamy do usunięcia całą, pełną, nieudaną stylizację. Tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić to dopiero wtedy, kiedy nasza klientka zjawi się u nas w salonie, położy i będziemy mogły tą całą sytuację zbadać. Ogromne znaczenie ma tutaj czas, w którym została wykonana stylizacja. Klej zupełnie inaczej będzie się zachowywał jeden dzień po stylizacji, a zupełnie inaczej tydzień lub dwa po zabiegu. W przeciągu pierwszych 24 godzin klej jeszcze nie do końca jest spolimeryzowany, przez co zachowuje się troszeczkę jak taka guma. Natomiast po tygodniu lub po dwóch klej już dużo szybciej będzie się kruszył, przez co usunięcie takiej stylizacji będzie dużo łatwiejsze. Przedstawię Wam dwa sposoby usunięcia stylizacji: manualną i przy pomocy kremu. Jeżeli nasza klientka podjęła decyzję o ściągnięciu stylizacji, a na jej oczach została mniej niż połowa, śmiało możemy pokusić się o usunięcie manualne przy pomocy penset. Dla większego komfortu i bezpieczeństwa pracę rozpoczynamy od wykonania separacji za pomocą płatków lub taśmy. Kolejno przy pomocy penset rozpoczynamy usuwanie resztek stylizacji. W lewej dłoni klasycznie trzymamy pensetę do separacji, zaś w prawej pensetę do łapania. Kępkę trzymamy prawą dłonią. Lewą trzymamy rzęsę naturalną i bardzo delikatnym ruchem rozklejamy, ciągnąc kępkę na siebie, a rzęsę naturalną od siebie. Pamiętajmy o tym, aby wykonywać to powoli, bez gwałtownych ruchów, które mogą spowodować wyrwanie rzęsy naturalnej. Jeżeli stylizacja została wykonana poprawnie, ilość kleju jest niewielka i rzęsy z łatwością powinny tak jakby odskakiwać. Przy większych objętościach, np. 5-7D i ściąganiu manualnym, taką kępkę usuwamy tak samo z jednym małym ale. Na samym początku miejsce styku ściskamy kilkukrotnie pensetą w celu wstępnego nadruszenia struktury łączenia. Następnie łapiemy prawą ręką kępkę, a lewą ręką rzęsę naturalną i delikatnie odciągamy od siebie. Jeżeli widzicie, że ilość kleju jest zdecydowanie za duża, a na oczach pojawiają się duże ilości sklejek, takich rzęs nie usuwamy manualnie, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia, a co gorsze, do wyrwania. Kolejną technikę, którą Wam przedstawię, jest usunięcie rzęs przy pomocy cream removera. Jest to preparat o konsystencji kremowej. Zapewne zastanawiacie się teraz, dlaczego konsystencja kremowa, a nie po prostu taka płynna. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Podczas usuwania rzęs nasza klientka jest w pozycji leżącej. Pracując z konsystencją płynną, na 80% preparat wpłynie do oka, przez co nasza klientka po prostu będzie łzawić, a my będziemy miały problem z usunięciem rzęs. Dlatego dużo lepszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest konsystencja kremowa. Pracę rozpoczynamy od separacji taśmą lub płatkami. Kolejno za pomocą remover sticka wyciągamy krem na rękawiczkę i z niej pobieramy i nakładamy preparat na rzęsy. Preparat rozkładamy w ciut większej ilości u nasady i delikatnie rozciągamy w stronę końcówek rzęs. Remover ma na celu rozpuszczenia wiązania kleju, dzięki czemu nie ma możliwości uszkodzenia rzęsy naturalnej. Możemy również nałożyć folię, która spowoduje rozgrzanie i przyspieszy działanie produktu. Następnie usuwamy folię i przy pomocy remover sticka rozpoczynamy ściąganie rzęs. Patyczek dociskamy przy nasadzie i delikatnie zsuwamy ku górze. Czynność tą wykonujemy na całej długości powieki. Jeżeli jakieś rzęsy lub kępki nie zostały usunięte, dokładamy odrobinkę preparatu, czekamy kilka minut i powtarzamy czynność. Po usunięciu rzęs czas na umycie oczu. Klasycznie do wykonania tej czynności potrzebujemy szampon, pędzelek i sól fizjologiczną. Szampon rozkładamy na całej długości, wykonując delikatne ruchy podłużne i poprzeczne.
Jeżeli wiecie, że tego samego dnia będziecie wykonywały stylizację, pamiętajcie o tym, aby oczyścić rzęsy dwukrotnie i odtłuścić je bardzo dokładnie cleanerem. Kolejno przekręcamy głowę ku zewnętrznej stronie i przymywamy solą fizjologiczną. Osuszamy delikatnie chusteczką lub płatkiem kosmetycznym. Jestem przekonana, że po obejrzeniu tego odcinka już nigdy nie będziecie miały problemu z usunięciem starej bądź nieudanej stylizacji. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, który sposób bardziej przypadł Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.